Witam serdecznie. Dzisiaj będzie druga część filmu o bezpiecznikach. Dzisiaj będziemy mówili o pozostałych bezpiecznikach. Zobaczymy, czy czasowo zmieścimy się ze wszystkimi, czy będziemy musieli jeszcze ten materiał podzielić. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że temat tutaj opisuję, że tak powiem, po łebkach, ale i tak jest tego dużo, jest dużo rzeczy, o których trzeba powiedzieć. Natomiast jeżeli ktoś będzie zainteresowany jakimś konkretnym aspektem tego, o czym ja tutaj mówię, to bardzo proszę o zadawanie pytań w komentarzach. Jeżeli będzie odpowiednio dużo osób chciało o czymś wiedzieć, to dogram po prostu trochę materiału na ten temat i postaram się wytłumaczyć co i jak. Chodźcie szybko, to coś Wam pokażę. Bezpieczniki klasy T. Maksymalny prąd zwarcia 200 000 A, z tym, że zależy to od producenta i na każdym takim bezpieczniku będzie określony, będzie napisany prąd zwarcia. Jeżeli nie ma na nim napisanego, wydrukowanego prądu zwarcia, to jest to jakaś dziwna podróbka i to nie jest klasy T, nie spełnia norm. Ten akurat bezpiecznik 10 000 A i ten bezpiecznik to 10 000 A prądu zwarcia ma przy napięciu 250 V, prąd zwarcia 10 000 A. Zobaczcie, jaka jest różnica. Tak, mega, czy MRBF. Co jest fajne, to jest to, że on idealnie pasuje do obudowy Megafuse'a. A co za tym idzie, można go będzie użyć w dystrybutorach Lynxa. Zamiast Megafuse'a wkładamy klasy T i to jest bezpiecznik, którym możemy zabezpieczać nasze magazyny. Ten jest akurat 200-amperowy, ale one są bodajże do 700 A. Teraz jeszcze za chwilkę porozmawiamy sobie, jak już omówimy większość tych bezpieczników, to porozmawiamy sobie, jak my powinniśmy podłączać kable do takiego bezpiecznika, bo też jest dużo błędów z tym związanych. Ale o tym za moment. W tej chwili przejdziemy do następnego rodzaju bezpiecznika. Bezpiecznik HN00, bezpiecznik nożowy. No, dużo większy nawet w porównaniu z bezpiecznikiem klasy T. I co tutaj mamy? 500 V, 120 000 A prąd zwarcia. 120 000 A to już będzie nam pozwalało na zabezpieczenie naszego magazynu, jeżeli on będzie podłączony tylko 2 kablami do dystrybutora, do szyny tych zbiorczych, do busbara. No tutaj mamy 120 000, a tutaj potrzebujemy tylko 30 000. Z tym, że zauważcie, ja mówię 120 000, 160 A, 500 V, tak, tylko zauważcie jedną rzecz. Ten bezpiecznik jest przeznaczony do prądu przemiennego. 500 V z taką linią falowaną, to nam mówi, że ten bezpiecznik nie jest przeznaczony i te wartości na tym bezpieczniku nie są do prądu stałego. I teraz co? Czy to znaczy, że nie możemy go użyć przy prądzie stałym? Pewnie możemy. Znaczy, ja powiem tak. Bezpieczniki NH są robione również do prądu stałego i wtedy on jest opisany, że on jest do prądu stałego. On jest dużo droższy. Nie pamiętam, ile tutaj chyba za te 3 bezpieczniki zapłaciłem 11 funtów. One są tanie w porównaniu z bezpiecznikami klasy T, gdzie
te kosztują w granicach 30 funtów. Można kupić je taniej i na Amazonie bodajże w tej chwili można kupić razem z podstawką, razem z tą podstawą bezpiecznikową w granicach 20 funtów. Nie chciałbym was teraz kłamać, ale to jakoś coś w tych granicach. Teraz tak, zepsujemy sobie ten bezpiecznik. Oczywiście, że go zepsujemy. Tutaj mamy ta czerwona kropka, to znaczy jak ją widzimy, to znaczy, że bezpiecznik jest cały. Jak się przepali, ten drucik tutaj w środku, który jest, ta sprężynka odskoczy i nie będziemy już widzieli tego czerwonego, tak jak tutaj widać, się schowa. Ale my go sobie zepsujemy, bo zobaczymy sobie, co tam jest w środku w takim bezpieczniku NH. Odkręcimy sobie jedną śrubkę. I teraz tak, dlaczego te bezpieczniki klasy T i TNH mają takie duże prądy, dopuszczalne prądy zwarcia? Mają one dlatego, że one nie są puste w środku. One są wypełnione w środku piaskiem kwarcowym i to jest specjalny piasek kwarcowy. Zaraz spróbujemy go tutaj wysypać. Jest taki bardzo drobniutki, bardzo suchy. Zresztą jak już psujemy, to psujmy do końca. O! Teraz tak tutaj to odskoczyło, tak jak widać, dlatego że ten drut, który to trzymał, to napinał, się wypalił, a w środku, proszę ja was, mamy takie coś. Ze względu na to, że to są 160 amperowe bezpieczniki, no to ta grubość tych przewodników w środku musi być odpowiednia. Nie może być taki cieniutki drucik. I tutaj widać, nie wiem czy widać, zaraz zobaczymy, czy będziecie widzieli. Ten drucik, ten tutaj, napinał tą blaszkę i on ją powodował dociąganie do góry. I jak się upalił, to tego czerwonego znacznika już nie było widać. Tutaj jeszcze na końcach jest taka specjalna izolacja. I ta izolacja jest to jest izolacja elektryczna, która jest odporna na wysoką temperaturę, bo w momencie, gdyby tam łuk w środku jednak płynął, pociągnął, ten łuk by był w środku, żeby przerwać drogę tego łuku, no to jest właśnie z jednej i z drugiej strony taka izolacja. I teraz zobaczymy, czy tutaj jest to zrobione. O tak. I zobaczcie, jak wygląda w środku bezpiecznik 160 A z maksymalnym dopuszczalnym prądem zwarcia 120 000 A. Tak? No, po prostu nastąpi odparowanie tej miedzianej blachy. Zacznie się w tym momencie i ten piasek, w związku z tym, że on jest taki jak w klepsydrze, on jest bardzo drobniutkie ziarenka ma i jest bardzo, bardzo suchy, także jeżeli łuk zacznie się tutaj tworzyć, on się zeszkli, zaklei ten łuk, po prostu wystudzi go, odbierze temperaturę, wystudzi i zgasi nam ten łuk. Także tak wygląda w środku bezpiecznik NH. Ja nie będę go składał w sensie takim, że nie będzie użyty, ale kupiłem je tylko po to, żeby wam pokazać, jak one wyglądają w środku, co tam jest i żebyśmy mogli porozmawiać na temat przydatności i jak te bezpieczniki prawda, dobierać. Także tutaj to nie jest jakieś super skomplikowane urządzenie. To jest kawałek metalu, który jest eksperymentalnie dobrany na początku, potem wyliczony i wyprodukowany, przetestowany. Trzeba zwracać uwagę na to, czy ma oznaczenie, że może być używany do baterii przy prądzie stałym. Z tym, że jest taka rzecz, mówi się i jest to w oficjalnych publikacjach, że jeżeli taki bezpiecznik nie jest, mówię o bezpiecznikach NH00, tak, o tych NH00, o tych nożowych,
że jeżeli jest opisany tylko jako do prądu przemiennego, można go użyć przy prądzie stałym, ale wtedy ta maksymalny prąd zwarcia trzeba podzielić przez 2. Czyli jeżeli tutaj jest 120 000 amper prądu zwarcia, no to 60 000 tylko przy prądzie stałym. Tylko to jest też taka loteria, bo jeżeli producent nie przetestował tego i nie określił ściśle i wyraźnie, że tak możecie użyć, no to już od Was zależy, czy chcecie ryzykować, czy nie. O megafuzach mówiłem, NH, bezpieczniki mówiłem, zostało nam do omówienia 3. Teraz mamy MCB. MCB to odpadło, ponieważ ja już zacząłem rozbierać. Tutaj przy tego typu bezpiecznikach ten kierunek przepływu prądu nie ma najmniejszego znaczenia. Nie ma znaczenia, czy tu będziemy mieli baterię z tej strony, a odbiory z tej strony, czy baterię będziemy mieli z tej strony, a odbiory z tej strony. Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Inaczej sprawa przedstawia się MCB. Weźmiemy sobie tego Hegera, ja go rozbiorę, ja Wam pokażę bo tutaj jest tak, ten i ten nie nadają się do naszych instalacji. Znaczy nie nadają się do zabezpieczania prądu stałego. One wyraźnie mają napisane tutaj, że są 230 do 400 V, tak, ale prądu przemiennego i tutaj jest 6000 amper prądu przemiennego, ten maksymalny prąd zwarcia. Tutaj jest tak samo, 6000 amper i to jest tylko i wyłącznie do prądu przemiennego. Ja rozbiorę tego Hegera, dlatego że on będzie łatwiejszy, bo on jest cały plastikowy. Zobaczymy sobie, jak on wygląda w środku. Tak to wygląda w środku. MCB. Mamy nasze podłączenie. W przypadku prądu przemiennego nie ma to najmniejszego znaczenia. To jest gasik. To jest gasik, on po prostu w momencie powstania łuku elektrycznego, łuk elektryczny powstaje w momencie rozłączania, bo tu mamy tak, to idzie sobie tutaj i ten styk zbiera się z tym stykiem, ten styk zbiera się z tym stykiem i przez tą celkę idzie tutaj. Ten styk jest tak wyprofilowany, żeby w momencie, kiedy to się otworzy, bo tutaj idzie prąd sobie przez te 2 styki i tutaj zauważcie, że jeszcze idzie przewód tutaj na dół i tutaj w tą stronę. Po co? Po to, że jeżeli tu pociągnie się łuk, ten łuk przeskoczy tutaj i będzie się przemieszczał w tą stronę. Te odległości tych przewodników są coraz większe. W pewnym momencie natrafia na gasik. Ten gasik to jest tylko szereg blaszek, dosyć grubych, po to, żeby ten łuk rozciągnąć i wychłodzić. I jak on wychłodzi się, to on sobie po prostu zgaśnie. W przypadku tego bezpiecznika tutaj mamy 2 mechanizmy, które wyzwalają ten bezpiecznik, które powodują to, że on się rozłączy. Jeden mechanizm to jest ta blaszka tutaj, to jest bimetal, to jest blaszka taka bimetaliczna, która pod wpływem temperatury się odkształca. W momencie, kiedy ona się tutaj odkształci, w tą stronę przejdzie, pociągnie za tą dźwignię i wyzwoli bezpiecznik i ona odpadnie, rozłączy nam obwód. A drugi mechanizm to jest ta cewka tutaj. Ta cewka, bo to jest zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe i przeciwzwarciowe, czyli jeżeli zwarcie nastąpi i popłynie bardzo duży prąd, to tutaj się na tej cewce wytworzy bardzo duże pole magnetyczne, które z kolei pociągnie tutaj ten rdzeń. Ten rdzeń znowu naciśnie sobie na ten kawałek plastyku i wyzwoli ten bezpiecznik odpadnie. Czyli mamy
zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe i zabezpieczenie zwarciowe. Tak? Tutaj mamy bezpiecznik na prąd stały i teraz, żeby dostać się do tego bezpiecznika, no ja muszę rozwiercić tutaj te nity. Zobaczcie, jaka jest różnica. Przemienny, stały. Kierunek podłączenia, czy tu jest odbiór, czy tu jest odbiór, nie ma najmniejszego znaczenia w przypadku tych esek na prąd przemienny. Natomiast tutaj jest ściśle określone, gdzie ma być biegun pozytywny, gdzie ma być biegun negatywny i dlaczego jest to ważne. Najpierw postaram się to rozebrać, żeby Wam pokazać. Nie wiem, czy on tak rozebierze się. Ten bezpiecznik ja parę razy używałem do przerywania obwodu, więc być może będzie tutaj widać, zobaczcie to tutaj, w tym miejscu się trochę wytopiło. I teraz dlaczego ważne jest, żeby użyć prawidłowego bezpiecznika i podłączyć go w prawidłowy sposób. Zobaczcie, jaka jest różnica w gasiku. Prąd stały, ten, prąd zmienny, ten. Dużo większy, prawda? Jest dużo większy gasik. Styki, tutaj zobaczcie, tak jak mówię, ja go używałem do rozłączania wysokiego napięcia DC z paneli słonecznych i robiłem to po to, żeby zobaczyć, jak się ten bezpiecznik będzie zachowywał, jeżeli będzie musiał wyłączyć odbiorniki pod obciążeniem. I zrobiłem to w taki sposób, że odwrotnie zmieniłem biegunowość. To znaczy, na tym bezpieczniku było powiedziane, że tutaj miał być minus, a na tamtym miał być plus. I dlaczego to jest ważne? Dlatego to jest ważne, bo znowu jak on działa. Tak samo działa dokładnie jak ten, z małą modyfikacją, czyli tutaj prąd sobie przepływa przez bimetal, tutaj jest, to jest blaszka ta bimetaliczna. Jak on sobie przepływa, to naciska tutaj, ten bimetal się odkształca. Dlaczego ten bezpiecznik musi mieć polaryzację taką poprawną? Ponieważ w momencie rozłączenia tutaj ten łuk idzie między tymi elektrodami i musi wejść do tego gasika, czyli ten łuk musi być ukształtowany w taki sposób, że on będzie wdmuchiwany do tego gasika. A co go kształtuje? A kształtuje go to urządzenie tutaj. Co to jest? Bardzo silny neodymowy magnes. Nic innego, tylko magnes. Chodzi o to, że jeżeli przepływa prąd, to on tworzy pole magnetyczne i to pole magnetyczne będzie sobie, ten magnes, który jest w tym miejscu, będzie kształtował ten łuk albo w tą stronę, albo w tą stronę. Nam zależy na tym, żeby on to kształtował w tą stronę, a nie odwrotnie. I tak jak ja go podłączyłem tutaj nieprawidłowo, to ten łuk, on się nie gasił, on tutaj się palił i palił i palił i palił, tak jak widać tutaj na załączonym obrazku. Ja może wyciągnę ten gasik, będzie lepiej widać. Tam jest wszystko wytopione, ten styk już jest odkształcony, no bo on nie był. Tutaj jest drugi magnes z tej strony. Nie wiem, czy widzicie. O, tu jest drugi magnes. Jeden jest z jednej strony, drugi jest z drugiej. I on kształtuje ten łuk w tym kierunku, żeby wepchnąć go do tego gasika i rozłączyć. Dlatego ważne jest, a to wymyślił pan Lorentz tak swoją drogą, według prawa Lorenza. I tutaj tak samo, ten bimetal to jest jedna rzecz, a druga sprawa to ten przewód tutaj, ten jeden zwój jest w stanie przy zwarciu pociągnąć tutaj ten rdzeń i rozłączyć nam obwód. I znowu
Oczywiście w zależności od tego, jakim jest ten maksymalny prąd zwarcia, nie możemy tego prądu zwarcia przekroczyć. Przy tym MCB, przy tym konkretnym, prąd zwarcia jest 10 000 amper przy 600 V. Tak? Czyli jeżeli będziemy mieli niższe napięcie, to pewnie ten prąd zwarcia będzie troszeczkę wyższy, no ale 10 000 amper, no to już jest dosyć znaczna wartość tego prądu. Więc tak wyglądają w środku MCB na prąd stały i na prąd zmienny. Nie możemy ich używać zamiennie, to znaczy te na prąd stały nie powinny pracować na prąd zmienny, przy prądzie zmiennym, ze względu na to, że no tutaj pole magnetyczne w momencie zwarcia nie będzie wystarczające, bo zobaczcie, tutaj jest tylko jeden zwój, a tutaj mamy tych zwoi dużo więcej. Tutaj jest przekrój przewodu znacznie większy również. Pomimo tego, że to jest tylko 125 A wkładka bezpiecznikowa. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o MCB, już żeśmy sobie zobaczyli w środku 3 różne rodzaje bezpieczników. To sobie odstawmy te MCB na bok i weźmiemy na tapetę MCCB. MCCB 60 A, 250 A, 63 A, 250 A. Mam gdzieś jeszcze 100 amperowe też. No w porównaniu, słuchajcie, z MCB, no jest różnica. Nie? Jest różnica, a różnica jest między innymi dlatego, że ci panowie, jeżeli sobie popatrzymy na kartę katalogową, weźmy sobie 63 amperowy, tak, bezpiecznik. Ten jest jednopolowy, tutaj akurat nie mam go. Napięcie 500 V prądu stałego. Prąd zwarcia 10 000 amper, 10 kA. Jeżeli weźmiemy, i one wszystkie mają 10 000, wydrukowałem sobie złe karty katalogowe, bo to są karty katalogowe do dwupolowych, do takich jak te MCB i dlatego tutaj jest tylko 10 000 amper, ponieważ te jednopolowe, wydaje mi się, czytałem 25 000 amper. 25 000 amper prąd zwarcia. Pomimo tego, że tutaj jest, jak widzicie, oznaczenie 63 ampery, w momencie zwarcia on jest w stanie bezpiecznie rozłączyć taki prąd. Włączony, wyłączony. Włączony, można go wyzwolić, ale wtedy on nie wraca tutaj. Teraz, żeby go załączyć, nie możemy go tak załączyć, musimy go wyłączyć i w tej chwili jest załączony. Zobaczmy sobie, jak on wygląda w środku i jak działa. No i teraz tak, 25 000 amper prąd zwarcia. Dlaczego? Zobaczcie na gasik. O, nie zobaczycie. To na gasik zaraz wam pokażę, ale jak on działa. Tu, jeżeli na obudowie nie ma zaznaczone, gdzie ma być plus, gdzie ma być minus, kierunku przepływu, tak, on może być zaznaczony na tych dwupolowych, na te jednopolowe one nie mają znaczenia w ogóle. My je stosujemy na pozytywnych biegunach zawsze. Ten przycisk tutaj czerwony naciska na to miejsce tutaj i to powoduje wyzwolenie, otworzenie styków. Otworzenie styków powodowane jest również przez ten bimetal. Tutaj jeżeli płynie prąd większy niż 63 A, ten bimetal się odkształca w tym kierunku i jak się odkształci wystarczająco dużo, to rozłączy nam tutaj ten bezpiecznik. Zobaczcie, gasik. To jest 25 000 amper. Prąd zwarcia 10 000 amper. Tak. No, różnica jest, a teraz jeszcze porównajmy to sobie z gasikami na prąd przemienny.
No, także konstrukcja jest istotna. Nie możemy sobie dowolnego urządzenia wkładać. Teraz zobaczcie tak. To są styki. Tu jest 60% srebra na tych stykach. To jest specjalny. I zobaczcie tutaj ten styk prawie że na środku tego drugiego styku dotyka. I tutaj widać osmolenia, ponieważ one w fabryce są testowane. Jest na zwarcie i na przeciążenie. Nawet jak przychodzi nowiutki w paczce, to już co najmniej 2 razy zadziałał. Jeżeli go sobie zamkniemy, ja tu wziąłem specjalnie te gasiki, żeby w tej chwili jest zamknięty. Nasz prąd sobie płynie tędy tutaj w środku. Tutaj nie będzie widać, ale tam w środku też jest taki zwój, który ma rdzeń w środku i ten rdzeń to jest to tutaj. Jeżeli za duży prąd popłynie, on go pociągnie w dół, pociągnie go w dół i wyzwoli. Ten bezpiecznik odpadnie w momencie, kiedy nastąpi zwarcie. Czyli znowu 2 rodzaje zabezpieczeń w jednym. Przeciwprzeciążeniowe i przeciwzwarciowe. Także ten bimetal tutaj to jest jedna rzecz i rdzeń tego elektromagnesu to jest druga rzecz. I jak on zostanie wyzwolony albo przez ten rdzeń, przez elektromagnes, albo przez bimetal, to nie da się go od razu włączyć. On znowu stanie w takim pozycji, że najpierw trzeba będzie go wyłączyć i dopiero potem włączyć. To pokazuje nam, czy ten rozłącznik został ręcznie włączony i wyłączony, czy po prostu zadziałał. Ja go teraz włączę. No i teraz zobaczcie, nagrzewamy ten bimetal. Zawsze mnie przestraszy. Zawsze. Bimetal się... Teraz nie jesteśmy w stanie go zresetować i włączyć. Musimy poczekać, aż ten bimetal wystygnie i on się wtedy dopiero pozwoli nam włączyć. No bo oczywiście bimetal trzyma nam tutaj ten wyzwalacz w takim miejscu, a nie innym. Tak działa MCCB. Teraz pokażę Wam jeszcze w środku to duże. Zresztą może nie składajmy go jeszcze. To porównamy sobie te środki. 63 ampery, 250. Troszeczkę inna konstrukcja tutaj, no bo oczywiście to jest dużo większe. Zobaczcie, same, nie wiem czy widać, gasiki. Zaraz je wyciągnę. Spróbujemy wyzwolić tego. Tutaj tak samo jest elektromagnes i ten bimetal. Tu będzie huk nieziemski. No już się poruszył. No i znowu mnie przestraszył. Aż podskoczyłem. I znowu odkształcił się. Tutaj widać, pojawiła się przerwa. Ten bimetal się wygiął. Nacisnął tutaj na ten plastyk i on wyzwolił nam bezpiecznik. Ten już powinien wystygnąć do tego stopnia. Tak, już się zresetował. Teraz można go włączyć i można go wyłączyć. Wyjmijmy sobie i porównajmy sobie gasiki. No. 63 ampery, 250 amper. Teraz jeszcze chciałem Wam pokazać jedną rzecz, ponieważ jakość tych zabezpieczeń może być różna. Zobaczcie, on jest teraz gorący, bo ja go grzałem 240 stopni. Tutaj czuć tą temperaturę. Tak jak mówię, te bezpieczniki, one są w fabryce testowane. Zobaczcie, tutaj ten styk dotyka nie do środka tego styku, tylko na samym brzegu tutaj, więc można
przyjąć, i tutaj osmolenie jest też z tej strony, można przyjąć, że ten styk będzie się grzał przy tych prądach 250 A, no to jednak to ten styk powinien być dosyć dobry, żeby to działało. No a jednak jakościowo wygląda na to, że ten konkretny egzemplarz no nie jest najlepszy na świecie. Trochę długi ten film wyszedł. Wiedziałem, że będzie długi, a nie wiedziałem, że będzie aż tak długi. A i tutaj jeszcze jedna rzecz jest taka, że w momencie, kiedy nastąpi takie bardzo duże zwarcie i ten łuk zostanie wdmuchnięty do tego gasika, to tutaj jest taka biały plastyk. Jeżeli on zacznie być okopcony, jeżeli będzie widać, że jest okopcony, to znaczy, że no tam te prądy zwarcia popłynęły bardzo duże i że trzeba się zastanowić, czy nie wymienić tego zabezpieczenia. Słuchajcie, ja nie zagłębiam się za bardzo. Wiem, czego żeśmy nie zrobili. Jeszcze jeden bezpiecznik. Dobra, chodźcie szybko z powrotem. Zapomniałem, bo obiecałem wam pokazać jeden specjalny bezpiecznik, o którym może ktoś z was słyszał, a może nie. Ale to jest bardzo ciekawy bezpiecznik. Wracamy z powrotem. Słuchajcie. Tada! Werble poproszę. Bezpiecznik. Bom. Bezpiecznik. Co to jest? Bezpiecznik, który nie ma znaczenia, w którą stronę płynie prąd. Może sobie płynąć tu, może sobie płynąć w drugą stronę. Wszystkie te bezpieczniki, o których mówiłem wcześniej, potrzebują czasu, żeby zadziałały. Czyli musi płynąć za duży prąd, musi ten za duży prąd płynąć przez odpowiednio długi czas, tak? I one dopiero wtedy zadziałają, przepalą się. Ten specjalny bezpiecznik, on też tak działa. On działa w ten sposób, że prąd płynący przez niego powoduje nagrzewanie się tego wąskiego gardła. Ja go rozbiorę, ja go wam pokażę. Bo jego konstrukcja jest trochę inna. Zobaczcie. Jest tutaj tak zeszlifowany. Ta grubość jest ściśle określona i zależy od prądu, jaki ma płynąć tym bezpiecznikiem. Teraz, jeżeli mówimy o bezpiecznikach topikowych, że czas zadziałania może być kilka minut, a nawet kilkanaście minut, to tak samo ten. Jeżeli ten prąd będzie płynął większy niż ten prąd znamionowy, nominalny, to po pewnym czasie to się wytopi. Ale tutaj, w tym bezpieczniku, mamy jeszcze takie coś. Zobaczcie. Tu i tu. Możemy tutaj coś podłączyć. Co to jest to coś? To jest bezpiecznik pirotechniczny. To znaczy jest tutaj mały ładunek, propelant, który pod wpływem przepływu, czy pojawienia się napięcia, gazy, które się tam wyprodukują, wypchną tłok. Tutaj widać ten tłok, nie wiem, czy widać go. Będzie widać, czy nie będzie widać.
ten podłużny, on tutaj jest, to jest okrągły tłoczek, on zostanie wypchnięty, to jest tutaj, tak, on wypchnie, przerwie nam tą część, tak, i zostanie ta część, ten tłok wepchnięty w tą szczelinę, w tą tutaj szczelinę, tak, czyli tutaj jest, to jest tak, o tak, i teraz ten tłok, jak on się tutaj wbije, to tutaj nie będzie miejsca dla łuku, żeby ten łuk mógł trwać, żeby mógł cały czas sobie istnieć, ponieważ to zostanie załamane tutaj i załamane z tej strony, a pomiędzy tymi dwoma przewodnikami będzie ten dieelektryczny tłok. Tak? Bezpiecznik pirotechniczny. Czas zadziałania mniej niż 1 milisekunda, a są jeszcze szybsze. Ładunek tutaj jest taki sam jak w poduszkach powietrznych. Te bezpieczniki są stosowane w samochodach elektrycznych między innymi i w momencie zderzenia, jeżeli zadziała poduszka powietrzna, te bezpieczniki też działają, przerywają dopływ prądu z akumulatora. One są mocowane bardzo blisko akumulatorów, także cała instalacja jest odpięta. Bardzo ciekawe urządzenie. Nie wydaje mi się, żebyśmy mogli stosować je w naszych bateriach, tutaj w naszych magazynach energii, ponieważ no, trzeba byłoby w jakiś sposób sterować to. Pewnie by się dało, można by to było jakoś tam podłączać do BMS-a, ale to znowu będzie takie dłubanina i zrób to sam. A zrób to sam może działać, ale nie musi, ponieważ my nie mamy możliwości, żeby przetestować to na dziesiątkach czy setkach egzemplarzy i dopasować, doszlifować wszystkie te rzeczy. Teraz jeszcze jest jedna taka rzecz, jeżeli uważacie, słuchajcie, uważacie, że niepotrzebne są Wam bezpieczniki, bo przecież macie BMS-a. Słuchajcie, BMS, ja tutaj Wam pokażę BMS-a. Te czarne kostki tutaj to są MOSFETy, to są te urządzenia, które są odpowiedzialne za włączanie i wyłączanie prądu. Widzieliście gasiki, jakie są duże. To urządzenie, ten MOSFET, jeżeli zadziała, jeżeli popłynie przez niego taki wielki prąd, to on eksploduje. Jego rozstaj, fizycznie eksploduje. Jeżeli tam pójdzie łuk, to się zacznie palić. Następnym razem, w następnym odcinku spróbujemy wystrzelić takie bezpieczniki, spróbujemy porobić zwarcia, zobaczymy jak to się będzie spisywało, jak to będzie działało. Dzisiaj nie ma czasu, wszystkiego nie zrobię. Słuchajcie, ja mogę robić bardziej dokładne te filmy i opowiadać o prawie Ohma, Lorenza i wszystkich innych joulach i innych dziwnych rzeczach, tylko że to będzie nudne. Jeżeli chcecie, dajcie znać w komentarzu, ja to nagram, jeżeli będzie odpowiednio dużo zainteresowanych. Jeżeli macie jakieś pytania, to też bardzo proszę w komentarzu, tylko i ze względu na to, że pojawia się coraz więcej tych komentarzy, ja nie jestem w stanie śledzić odpowiedzi do odpowiedzi, więc jeżeli chcecie, żebym ja to zobaczył, to piszcie na samej górze, nie do mojej odpowiedzi, tylko wyżej, bo
przy 200-300 komentarzach naprawdę jest trudno to zauważyć, a YouTube nie pokazuje mi, że ktoś tam odpowiedział, czy dopytuje jeszcze, jakieś dodatkowe pytania ma. Bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje i lajki. Dziękuję za kawę jeszcze raz. Bardzo smaczna była. Jakby ktoś chciał mi jeszcze postawić kawkę, to tam link zostawię na dole, na wszelki wypadek. Tak. I dzięki z góry, dzięki. Następnym razem wrócimy jeszcze do zwarć. Weźmiemy, spróbujemy przeciążyć parę bezpieczników, takich, które tutaj widzieliście dzisiaj, i zobaczymy, jak one się zachowują i czy działają. Musimy sobie zdać sprawę z jednej rzeczy. To, o czym ja dzisiaj mówiłem, to nie jest tak, że to będzie tak za każdym razem. Za każdym razem, jeżeli zadziała bezpiecznik, to on będzie potrzebował wytrzymać taki prąd i rozłączyć nasze układy, nasze magazyny przy takim wielkim prądzie. To jest tylko na wypadek, kiedy naprawdę coś złego się stanie. Także to nie jest tak, że za każdym razem my musimy mieć te, nie wiem, 60 000 amper. Za każdym razem to 60 000 amper popłynie i ten bezpiecznik musi za każdym razem wytrzymać taki prąd. To jest tylko w tych sytuacjach takich najgorszych. I teraz 99, nawet 999 razy 32-amperowy bezpiecznik w naszych 48V magazynach zadziała i zabezpieczy nam to, co ma zabezpieczyć. Ale będzie ten jeden raz, gdzie będzie potrzeba, żeby ten został przerwany, a prąd, który płynie w tym obwodzie, jest tak wysoki, że ten bezpiecznik to jest tylko taka ozdoba. No i wtedy robi się problem i wtedy ludzie tracą majątek, tracą domy, a niekiedy nawet i życie. Więc ja wiem, bezpieczniki są drogie, ale one zabezpieczają rzeczy, które są droższe, a niektóre rzeczy są bezcenne. Dobra, wystarczy tego długiego marudzenia dzisiaj. Nic żeście nie zobaczyli, tylko moje gadanie. Następnym razem, tak jak mówię, trochę bardziej wizualny materiał postaram się zrobić. Może jakieś druty znowu zapłoną i bezpieczniki postrzelają. No i do zobaczenia następnym razem.